Michał Mateusz Janicki zna dobre i na złe, jest prawdziwym ojcem Matyldy Amelia Czaja, ale córka Kasi Ilona Ostrowska nie ma o tym pojęcia. Dla niej tatą jest Falkowicz Michał Żebrowski. Innego nie zna i nie kocha. W 722 odcinku Na dobre i na złe Wilczewski wpadnie w pułapkę Matyldy. Która postanowi ukarać go za to, że miesza się w życie jej matki i chce ją rozdzielić z Falkowiczem. Trzynastolatka nie będzie miała litości dla Michała. Czy w 722 odcinku Na dobre i na złe Michał powie Matyldzie, że jest jej ojcem? To Matylda zna dobre i na złe przekonała Kasię i Falkowicza do ślubu. A teraz zrobi wszystko, by nikt, a zwłaszcza Michał, nie zagroził ich małżeństwu. W 722 odcinku Na dobre i na złe po wyjeździe nowożeńców w podróż poślubną ich córka zostanie pod opieką Oliwii Marta Bryła. I właśnie wtedy w rezydencji Falkowicza pojawi się Michał. Po tym, co usłyszał od swojej matki Barbary Agnieszka Pidlaszewska. Michał będzie chciał porozmawiać z Kasią o tym, dlaczego przez 13 lat go oszukiwała. Ale ani Smudy, ani Falkowicza nie będzie już w domu. W 722 odcinku Na dobre i na złe drzwi otworzy mu Matylda, która zaprosi Wilczewskiego do środka na małą pogawędkę. Skorzysta z okazji, że Oliwia na chwilę wyjdzie. Dlaczego pan to robi? Dlaczego pan prześladuje mamę? Zapyta wprost byłego kochanka Kasi. Nie prześladuje. Chcę z nią tylko porozmawiać, zapewni Michał. Mama nie chce pana znać. Nie powinna cię w to mieszać. Dlaczego? To moja mama. A do mojego taty to dużo panu jeszcze brakuje, rzuci mu prosto w oczy, a te słowa sprawią Michałowi wielki ból. Bo to on przecież jest jej ojcem. W 722 odcinku Na dobre i na złe Matylda celowo zrani się w rękę i w końcu rzuci, z groźbą w głosie. Jeżeli jeszcze raz zbliży się pan do niej, będzie bardzo bolało. Naprawdę bardzo. W końcu do domu Falkowicza wpadnie policja, a nastolatka oskarży Wilczewskiego o napad. Plan Matyldy zadziała. Policjanci, których wcześniej wezwała, aresztują Wilczewskiego. Nie będą mieli wątpliwości, że Michał to agresywny bandyta, który napadł na dziecko. Ojciec Matyldy kilka godzin spędzi za kratkami. W 722 odcinku Na dobre i na złe nie powie jej prawdy o tym, że łączą ich więzy krwi. W 721 odcinku Na dobre i na złe tuż przed ślubem Kasi i Falkowicza. Michał dowie się od matki Agnieszka Pidlaszewska, że Matylda jest jego córką. Wilczewski będzie wściekły na Barbarę, która okłamywała go przez 13 lat.
Wilczewski będzie próbował wyjaśnić to z Kasią, ale w willi Andrzeja spotka tylko nastolatkę. Gdy Smuda wróci z podróży poślubnej, rozmówi się z byłym kochankiem i przyzna, że nie chce, by Matylda wiedziała, kto jest jej prawdziwym ojcem. Tymczasem w 724 odcinku Na dobre i na złe Falkowicz zacznie się niepokoić tym, że Michał tak bardzo interesuje się jego córką. Przypominamy, że Andrzej traktuje Matyldę jak swoje dziecko, choć testy DNA nie potwierdziły ich pokrewieństwa. W 724 odcinku Na dobre i na złe między lekarzami dojdzie do starcia. W końcu Michał powie profesorowi, że 13 lat temu miał romans z Kasią. Andrzej domyśli się, że Matylda jest córką młodego chirurga i wpadnie w szał. Michał, który miał wtedy 16 lat, zrobił Kasi dziecko, a potem prawniczka pozbyła się go ze swojego życia. Wilczewski nawet nie podejrzewał, że może być ojcem. Co wydarzy się dalej? Jesteśmy pewni, że Matylda w końcu odkryje prawdę, w końcu jest bystrą dziewczynką. Czy Michał będzie mógł uczestniczyć w wychowaniu córki? Czy będzie chciał ją bliżej poznać? To nie spodoba się Andrzejowi, który stoczył ciężką walkę, by pozbyć się rywala ze swojego życia i poślubić Kasię. W 721 odcinku Na dobre i na złe Michał dowie się, że Kasia i Falkowicz biorą ślub. Zda sobie sprawę, że bezpowrotnie straci kochankę, z którą miał romans już w liceum. Ich drogi niespodziewanie się rozeszły, gdy o ich relacji dowiedziała się matka młodego wówczas Wilczewskiego. Prawniczka zaszła w ciążę i zniknęła z życia Michała. Długie lata udawała, że nie wie, kto jest ojcem jej dziecka, ale tajemnica wyjdzie na jaw. Michał będzie próbował powstrzymać Kasię przed ślubem z Falkowiczem. Młody lekarz poprosi, by się zastanowiła i zwątpi w szczerość jej uczuć do profesora. Pech w tym, że jego wiadomości zobaczy Andrzej, a nie Kasia, którą w tym czasie zaopiekuje się fryzjerka. Michał pojedzie więc do szpitala, gdzie ślubu zakochanym udzieli włodarz Leśnej Góry. Tuż przed ceremonią Wilczewski zdradzi pannie młodej, że składa wypowiedzenie i wyjeżdża z Leśnej Góry. Nie będzie mógł bowiem patrzeć codziennie na jej małżeńskie szczęście. Sprawy potoczą się jednak inaczej. Gdy Barbara dowie się o planach syna, powie mu, że Matylda jest jego córką. Wilczewski będzie w szoku. Nie zrozumie, dlaczego dwie najważniejsze kobiety jego życia kilkanaście lat go okłamywały.
Wilczewski będzie jednym z gości na ślubie prawniczki i profesora, a jego wzrok spotka się ze spojrzeniem nastoletniej Matyldzi. Dawny kochanek Kasi i ojciec jej córki nie wyjedzie z Leśnej Góry. Za wszelką cenę będzie chciał wyjaśnić całą sytuację. W 722 odcinku Na dobre i na złe Kasia i Falkowicz wyjadą w podróż poślubną, a pijany Michał przyjdzie pod ich dom, gdzie spotka córkę. Zawistna dziewczynka zrobi jednak wszystko, by pozbyć się intruza z życia swojej matki. Co wydarzy się dalej? Czy Falkowicz odkryje sekret Kasi? Czy dowie się, że jego największy rywal w walce o serce Smudy jest także ojcem jej dziecka? To złamie mu serce. I ciekawe, jak na rewelację zareaguje Matylda. Dziewczynka nienawidzi Wilczewskiego i w najczarniejszych scenariuszach nie przewiduje, że łączą ich więzy krwi.